Sztuczne kwiaty są kwiatami, ale nie są kwiatami żywymi. Są odwzorowaniem natury, nie są samą naturą. Mają zalety natury, ale nie mają jej wad. Zalety w postaci dekoracyjności, w postaci nawiązania, znaczenia, tego, co ewokują kwiaty, ale bez wad, czyli bez rozpadu, bez przemiany, przeobrażenia, umierania. Sztuczne kwiaty nie istnieją same dla siebie, tylko zawsze jest jakiś kontekst, który ubiera je w znaczenie. W 2014 roku skończyliśmy prowadzić etnograficzne badania związane z kulturą współczesnych wesel. Zetknęliśmy się z ozdobami roślinnymi, ale też z zamiennikami roślin żywych. I to był impuls, żeby się bliżej przyjrzeć tematowi. Temu, jak dzisiaj sztuczne rośliny funkcjonują, czym są sztuczne rośliny, z jakich materiałów one powstają i w jakim obiegu krążą. Sztuczne kwiaty to jest pomysł bardzo dawny. Zmieniają się materiały, z jakich one są wykonywane, ale odwzorowanie natury, ścisłe bądź metaforyczne, jest czymś bardzo starym. W sztuce znajdziemy mnóstwo przykładów, które wskazują na to, że kwiaty albo bywały metaforą ludzkiego losu, albo bywały po prostu dekoracją, albo dekoracją obarczoną pewną symboliką. Ozdoby, jak wiemy, mają taki charakter podwójny. Z jednej strony są po prostu czymś dekoracyjnym, są czymś pięknym, a z drugiej strony są jakimś elementem o właściwościach magicznych, po prostu są amuletem. Tą epokę kwiatów z plastiku poprzedzały oczywiście kwiaty z innych materiałów, ale to były kwiaty generalnie z tkanin i kwiaty z papieru. Kwiaty te wykonywało się przede wszystkim własnoręcznie, sztuczne kwiaty współcześnie kupujemy. I kupowało się tylko materiał, z którego ten kwiat miał być wykonany. Moda na ozdoby z papieru pojawiła się w połowie XIX wieku, przetrwała kilka dziesięcioleci i była wraz z wycinankami bardzo żywym zjawiskiem, które w połowie XX wieku właściwie przeminęło. W kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie i na wystawie widzimy pewien moment schwytany, udokumentowany moment, w którym ludzie sięgali po takie, a nie inne dekoracje wtedy, kiedy to było możliwe, czyli druga połowa XIX wieku, kiedy w ogóle się te papiery pojawiły, a zwłaszcza okres późniejszy, czas dwudziestolecia międzywojennego, który charakteryzował się tym, że trwała wielka moda na wykonywanie roślin z papieru, na tworzenie ozdób wnętrz mieszkalnych, które pokazywałyby kunszt osób, które je zamieszkują, ich zdolności, ich talent. To, że Rosalia Zarud na prośbę Tadeusza Seweryna ozdobiła część wystawy stałej na początku lat 50., sprawiło, że do dzisiaj możemy oglądać to, jak ona sobie świetnie radziła z tą formą prezentacji roślin. Przywołanie kwiatów w postaci malowania motywów roślinnych moim zdaniem jest formą pojawiania się roślin. Można powiedzieć, że to są sztuczne kwiaty. Przemijalność, kruchość, ulotność ludzkiego życia to były elementy, które w sztuce obrazowały właśnie rośliny i kwiatowe metafory, które w sztuce się pojawiały. Współczesne sztuczne kwiaty łączą się z kwiatami wykonywanymi z papieru, z kwiatami wykonywanymi z tkanin w ten prosty sposób, że są także dekoracją, że też są efektem pewnej mody, że też są efektem pewnej dostępności materiałów i to jakich materiałów? Takich, jakie są właściwe dla naszej kultury współczesnej, czyli przede wszystkim dla plastiku. Sztuczne kwiaty są wytwarzane w fabrykach, które są skupione w północnych Chinach. Chiny są miejscem, w którym tradycja wykonywania ozdób z jedwabiu jest bardzo, bardzo stara. I ten obieg globalny sztucznych roślin też ma znaczenie, jeśli chodzi o mody, które docierały choćby na polską wieś. Kwiaty są taką formą istnienia, która jest spektakularna. Ona wnosi świeżość, wnosi życie, wnosi piękno. Otaczamy się roślinami, dlatego że one są istotami, które współgrają z naszą kulturą. Więc kwiaty czy sztuczne kwiaty są częścią naszego repertuaru, naszej komunikacji z innymi i są swego rodzaju językiem. Ma do niego zastosowanie język roślin żywych z tą poprawką,
że są wykonane przez człowieka. Czy to będzie roślina wykonana przez kogoś daleko w Azji, czy to będzie roślina wykonana przez kogoś w klubie plastycznym, to zawsze będzie roślina, która się odwołuje do jakiegoś pierwowzoru, choćby to był tylko jakiś częściowy cytat, bo trzeba pamiętać, że sztuczne rośliny są często tak samo unikatowe i niepowtarzalne jak rośliny występujące w naturze.